Cześć, witajcie kochani. Mamy już połowę listopada. Myślę, że moje selery rosły już dość długo i tak jak urosły, czas je zebrać. Liście już też nie są takie piękne jak podczas lata, już ich nie zbieram, dlatego postanowiłam je wrzucić do kompostownika, a bulwy selera oczyścić, umyć, pokroić i zamrozić. Warto myślami powrócić do lata, więc tak wyglądał ogród latem, kiedy to zbierałam mnóstwo pomidorów, cebuli, cukinie, zbierałam również patisony, także plony z tak małego ogródeczka były naprawdę wspaniałe. No i ogród też był piękny. Teraz już to nie jest aż taki piękny widok, ale czekam do kolejnej wiosny. A tutaj chciałabym Wam pokazać, jak przyrządzam danie, które wydaje się naprawdę prostym daniem, w wolnowarze. Mam swoją marchewkę, mam właśnie ten seler, który zebrałam, usmażyłam cebulkę, także wrzucam wszystko do tego garnka. Dodaję pieczarki, tak zwane chestnut mushroom, czyli można powiedzieć takie o posmaku orzechów. Te grzyby wcześniej po prostu tylko przetarłam ręcznikiem papierowym i teraz kroję w dowolne kawałki. Ja podczas gotowania jakoś nie przejmuję się tym, że każdy plasterek ma mieć 3 mm grubości. Wrzucam do tego garnka, a na patelni skwierczy papryka, którą tak lekko przysmażam, żeby mieć super posmak, i teraz też ją wrzucę do garnka. Do tego dodaję jalapeno kiełbaski. Kupiliśmy je już jakiś czas temu, leżały w zamrażarce. Przypomniałam sobie, że trzeba je zużyć, więc to danie będzie takie troszeczkę ostrzejsze. Zioła, mimo tego, że są w takim szklanym pojemniku, to są zioła z ogródka. Do tego dodaję czarny pieprz. Dodaję ziele angielskie. I liście laurowe. W międzyczasie oglądam kolejny kanał tutaj na YouTube. Niektórzy pewnie rozpoznają, ale powiem Wam tak po cichutko, że tak, ja tworzę tak jak potrafię, a obserwuję też dużo innych kanałów. Kiełbaski jalapeno przysmażyłam troszeczkę na patelni, żeby miały taki brązowy kolor i dały też takiego super posmaku tej całej mojej potrawie. I na koniec ziemniaczki. W sumie to jeszcze nie na koniec, bo jeszcze będzie taki sekretny składnik. I zaraz się oprócz, w sumie 2 składniki, pomyliłam się, dodaję czarną fasolkę najpierw, a teraz oprócz tymianku to dodam kolejny składnik. Poczekajcie, jeszcze chwilka. Dobra, to będą 3 składniki, moje chili, ostre chili zbierane z ogródka, niektóre już dojrzały i są czerwone, a niektóre są dalej zielone, ale to nic, smak mają super. Kasza jęczmienna. Kasza jęczmienna doda tej potrawie, tej całej takiej, jakby to powiedzieć, zagęści to po prostu. Więc jednym może się wydawać, że to danie jest naszą zupą krupnikiem, ale powiem Wam, że wyszło to całkiem ostre. No i nareszcie mamy troszeczkę pogody, mogłam więc wyjść na ogród. Mamy połowę listopada, więc czas
zająć się niektórymi grządkami, które wymagają obsadzenia. Zanim do tego dojdzie, to muszę oczywiście podlać moje doniczki w szklarni. Tam nie dochodzą krople deszczu, w związku z tym co 2-3 tygodnie staram się podlewać po prostu moje doniczki, które umieściłam w szklarni na zimę. Czas oczyścić grządkę. Przenoszę kolejne doniczki do szklarni. Kolejny zbiór tego sezonu to buraczki, które wysiewałam, o ile dobrze pamiętam, w lipcu, może w sierpniu, nie pamiętam, ale chyba w lipcu. I te buraczki no nie urosły jakoś w bulwy. Buraczki jako warzywo są dosyć małe, korzeń jest dosyć mały, ale to nic, wykorzystam je na pewno. I czas na wysadzanie cebuli zimowej odmiany Senshui. Ziemia w tej grządce jest mięciutka jak masełko, wystarczy tylko przegrabić teraz. Używam do tego tak zwanego trójzęba. Nieodzowna deseczka do tego, żeby odmierzyć sobie odległość pomiędzy rządkami cebuli. I ponieważ to jest cebula ozima, to wtykam ją około 5 cm w głąb ziemi, żeby w razie przymrozków, które tutaj są bardzo rzadko, to jednak żeby nie uszkodziły wschodzącego tutaj szczypiorku. A gdyby miało być, słuchajcie, zimno, no to na pewno to okryję włókniną, dlatego też te pałąki, które tutaj mam, pozostawiam na tej grządce i szybciutko mogę zadziałać. Moje wszystkie grządki muszę przykrywać i to jest ochrona przed kotami moich sąsiadów. No dobrze, skoro cebula jest posadzona, to czas na czosnek. To jest czosnek, który zbierałam w tym roku z moich grządek i teraz dopiero, pamiętajcie, przed posadzaniem czosnku rozdzielamy na pojedyncze ząbki, żeby on był jak najświeższy i trafił do ziemi. Gdy moje cebulki, ząbki są zbyt małe, po prostu je odrzucam. Sadzę tylko te największe. Nieodzowna deseczka pomaga mi wyrównać ziemię w mojej grządce, a także pozwoli mi na zrobienie rowka dosyć głębokiego, też około 5 cm w głąb ziemi. Staram się tą deseczką zrobić rowek i będziemy sadzić cebulę, nie cebulę, będziemy sadzić czosnek. Cebula już posadzona. Jak możecie zauważyć na filmie, robię to w rękawiczkach takich kuchennych, ponieważ okazało się, że jak sezon się skończył, to i moje jednorazowe rękawiczki też się skończyły. Także muszę tu sobie zaplanować zakupy na przyszły rok, włącznie z nowymi nasionami, nowe rękawiczki. Zakopujemy czosnek. I przykrywamy czymkolwiek znajdziemy, ponieważ koty to są koty i taka świeża ziemia to niestety mówi do nich zużyjnie. I wracamy do kuchni. Pokazywałam Wam, że dodawałam do mojej potrawy grzyby.
miałam nadmiar tych grzybów. Je po prostu obgotowałam od momentu zagotowania wody około 3 do 5 minut. Następnie odcedziłam i poczekałam, aż one obeschną. Wrzucam je do woreczka strunowego. I podpisuję, że to są grzybki, które obgotowałam tego i tego dnia. Tu chyba jest 11 listopada, o ile się nie mylę, i wrzuciłam do zamrażarki. Polecam obgotowanie najpierw grzybów, bo one są potem jędrne, jak je gotujecie. No i czas na moje buraczki. Ponieważ liście są obiedzone i nie chce mi się w ogóle ich przebierać, pójdą na kompostownik, ale zostawiam te łodyżki i to będzie super botwinka. Tylko że w tym odcinku nie pokażę Wam, jak tą botwinkę robię, bo jej nie robiłam, bo miałam inne już danie do jedzenia, ale po prostu odkroiłam, oczyściłam. Pierwsze mycie to było okropne, ponieważ cały czas u nas padało, więc te moje malutkie buraczki były pełne błota. Zobaczcie, tutaj jest pierwsza woda po buraczkach i tak obmywałam je 3 razy. Po oczyszczeniu buraczki i łodyżki zostały obrane buraczki, pokrojone wszystko, wrzucone do woreczka strunowego, zamrożone. Do zupy można dodawać taką mrożonkę i ona się świetnie sprawdza. No i nareszcie nastał wieczór, w którym mogę się napić herbatki ciepłej i odpocząć. A ja ostatnimi czasy odpoczywam szydełkując. Nie są to może jakieś wielkie prace, ale sprawiają mi radość. Dlatego siedzę, czasami coś obejrzę w telewizji. Najczęściej są to moi kochani youtuberzy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. I co ja tutaj stworzyłam ostatnio? Słuchajcie, zrobiłam wisiorek na kluczyki w kształcie pierogów. Miśka Wam pokazywałam chyba na Instagramie. Jest słodki. Do tego takie ciacha, tylko dodałam do nich do środka jeszcze takie kwiatuszki. Po prostu jeszcze zrobiłam, żeby dodać im troszeczkę koloru. I myślę, że wyszły mi super. Także to są moje dzieła z ostatnich tygodni. Mam jeszcze kilka do dokończenia, a dzisiaj kupiłam kolejne nowe włóczki. Także będzie się jeszcze działo, jeszcze będę robiła. A niedługo święta, więc to będzie świetny, słuchajcie, myślę, dodatek do prezentów. No i mój wolnowar już zakończył swoją misję. Niestety już było dosyć ciemno w domu, może to danie nie wygląda. Słuchajcie, to wygląda podobnie do naszego krupnika, tak jak wcześniej wspomniałam, ale ze względu na dodatek chili i tych kiełbasek jalapeno, to było dosyć ostre i naprawdę rozgrzewiające, a na takie dni jak dzisiejszy, po prostu gdzie wiało, dmuchało i tylko znalazłam takie okienko pogodowe, żeby wysadzić czosnek i cebulę, to jak znalazł na wieczór. Także kochani, życzę Wam miłej, cudownej niedzieli. Mam nadzieję, że widzimy się w przyszłym tygodniu. Także życzę Wam naprawdę cudownych chwil, nawet takimi jesiennymi wieczorami. Pa, pa!